Gdy Europa pogrążała się w chaosie, a miliony ludzi ginęły na frontach i w obozach, Andrzej Własow stanął przed wyborem, który na zawsze zmienił jego życie. Niewola, rozczarowanie systemem i nadzieja na inną Rosję popchnęły go ku decyzjom, które do dziś dzielą historyków i opinię publiczną. Czy był cynicznym zdrajcą, politycznym realistą, czy może tragiczną postacią uwikłaną w bezwzględną machinę wojny? W dzisiejszym odcinku przedstawimy historię człowieka, który próbował zmienić bieg historii i zapłacił za to najwyższą cenę. Partnerem odcinka jest wydawnictwo Port. Partnerem kanału jest sklep Militaria.pl, gdzie trwa właśnie zimowa wyprzedaż. Serdecznie polecamy. Mecenasem dzisiejszego odcinka jest pani Katarzyna Rusnak. Pod koniec II wojny światowej generał Andrzej Własow miał powody obawiać się o własne życie. Niegdyś jeden z najbardziej zdolnych oficerów Armii Czerwonej w 1942 roku dostał się do niemieckiej niewoli, gdzie przeszedł na stronę wroga. Przepełniony niechęcią do krwawych rządów Stalina, uważał swój krok za w pełni zrozumiały i mający na celu ratowanie ojczyzny. Tak przynajmniej mogło się wydawać, gdy słuchał obietnic niemieckich oficerów gwarantujących mu dowództwo nad rosyjską armią, która przywróciłaby wolność Rosji. Były to jednak mrzonki, które nie przyniosły Własowowi niczego, poza staniem się zdrajcą numer 1 w Związku Sowieckim. Naiwność generała nie miała jednak granic. Postanowiwszy poddać się aliantom zachodnim, ufał on, że uniknie sowieckiego sądu. Rzeczywistość okazała się jednak zupełnie inna, a pod stalinowską sprawiedliwość z alianckich rąk trafił nie tylko Własow, ale również podlegli mu żołnierze. Proces był szybki, a jego rezultat możliwy do przewidzenia. Za zdradę i współpracę z wrogiem Własow został skazany na karę śmierci przez powieszenie. Wyrok wykonano 1 sierpnia 1946 roku w jednej z surowych moskiewskich cel. W takich warunkach odebrano życie człowiekowi, którego los, dramatyczny, pełen sprzeczności, moralnych dylematów i nieodwracalnych błędów, stał się jednym z najciekawszych aspektów w historii II wojny światowej. Andrzej Andrzejewicz Własow urodził się w 1901 roku w ubogiej rodzinie jako syn wiejskiego krawca. Początkowo kształcił się w seminarium duchownym, lecz rewolucja przekreśliła plany kapłaństwa i skierowała go ku karierze wojskowej. W czasie wojny domowej walczył po stronie bolszewików, którzy otworzyli przed nim drogę awansu, zarówno zawodowego, jak i społecznego. Zdolności Własowa zostały bardzo szybko dostrzeżone. Po zakończeniu rewolucji wykładał on na szkole wojskowej w Moskwie, co zapewniło mu dalsze awanse. Interesującym, a może i nawet tajemniczym pozostaje fakt, że Własow przetrwał wielką czystkę lat 30., która zdziesiątkowała sowiecki korpus oficerski. Zamiast śmierci spotkało go kolejne wyróżnienie. W 1938 roku został wysłany do Chin w charakterze oficera sowieckiej misji wojskowej. Sama podróż była dla niego niezwykle ważna pod względem kształtowania światopoglądu. To właśnie w Chinach nie tylko zetknął się on z ideologią kapitalistyczną, ale również dostrzegł podwójną grę Kremla, który nie miał problemu z tym, aby wspierać zarówno komunistów, jak i nacjonalistów, którzy walczyli między sobą o władzę w państwie środka. Nie mniejsze zdziwienie spotkało Własowa po powrocie do Związku Sowieckiego, który wbrew ideologicznym deklaracjom nawiązał kontakt z III Rzeszą Niemiecką, czego zwieńczeniem był pakt Ribbentrop-Mołotow, a następnie skoordynowane zaatakowanie Polski i rozpoczęcie największego konfliktu w dziejach świata. Własow, jak już wcześniej wspomniałem, należał do grona zdolnych i cenionych dowódców. W styczniu 1940 roku objął dowództwo nad 99. Dywizją Strzelecką, która stacjonowała w okupowanym Przemyślu, a 4 czerwca awansowano go do stopnia generała majora. Dowodzona przez Własowa jednostka otrzymywała wysokie noty i była stawiana jako wzór. 17 stycznia 1941 roku Własowa wyznaczono na dowódcę 4 Korpusu Zmechanizowanego. Andrzej Andrzejewicz mógł być naprawdę zadowolony ze swoich dotychczasowych osiągnięć. To wszystko dosłownie runęło wraz ze zmasowanym niemieckim atakiem, gdy 22 czerwca 1941 roku ponad 3 miliony niemieckich żołnierzy, wspomaganych przez tysiące czołgów i samolotów, uderzyło w sowieckiego kolosa. Wydawało się, że ten runie całym swoim ciężarem i zakończy istnienie komunistycznego imperium. Dowodzony przez Własowa 4 Korpus Zmechanizowany
Walczył najpierw w rejonie Lwowa, a później w obronie Kijowa, gdzie stanął na czele 37. Armii. Miasto zostało zajęte przez Wehrmacht, a Własow wycofał się do Woronerza. W tym czasie setki tysięcy żołnierzy Armii Czerwonej dostawało się do niemieckiej niewoli, a głowę generała Własowa coraz częściej zaprzątały rozmaite dylematy związane z jego służbą dla komunistycznego imperium. 10 listopada Własow udał się do Moskwy, pod którą za kilka dni pojawiły się pierwsze niemieckie oddziały. Na Kremlu spotkał się z Józefem Stalinem, który 10 dni później powierzył generałowi dowództwo nad 20. Armią Uderzeniową. Pod Moskwą rozgorzała bitwa, w której żołnierze Armii Czerwonej najpierw prowadzili skuteczną defensywę, by później przejść do kontrataku, który skutecznie zatrzymał impet niemieckich wojsk. Własow odegrał w tym wszystkim znaczącą rolę, o czym szeroko rozpisywała się sowiecka prasa. Własowa odznaczano, Własowa traktowano niemal jak bohatera tamtych wydarzeń pod Moskwą. Nikomu chyba wtedy nie wydawało się, że za kilka miesięcy nazwisko tego człowieka stanie się synonimem zdrady. Zanim do tego doszło, 10 marca 1942 roku Stalin mianował Własowa zastępcą naczelnego dowódcy Frontu Północno-Zachodniego z poleceniem zaprowadzenia porządku na podległym terenie. Własow dotarł na front już 9 marca. Miesiąc później przystąpił do działań mających na celu odblokowanie oblężonego Leningradu, co zakończyło się porażką. Niemcy coraz uważniej przyglądali się Własowowi, aż wreszcie postanowili uderzyć w dowodzoną przez niego grupę uderzeniową. Udało się nie tylko ją całkowicie zlikwidować, ale również spowodowało to, że sam Własow 12 lipca 1942 roku oddał się do niemieckiej niewoli. Bohater spod Moskwy był dla Niemców wyjątkowo cennym łupem, a rozmowy z nim okazały się prostsze niż zakładano. Choć w Związku Sowieckim spływały na niego liczne pochwały, w generale od dawna dojrzewała niechęć do pogrążonego w psychodzie Stalina oraz do zbrodniczego charakteru jego państwa. Należy jednak w tym wszystkim zachować daleko posuniętą ostrożność, gdyby nie klęska i niewola. Te wszystkie dylematy Własowa pozostałyby w zasadzie w granicach, myślę, zbrodni, a jego historia potoczyłaby się zupełnie inaczej. Tym niemniej sytuacja, w której ten faktycznie się znalazł, umożliwiła ujawnienie emocji narastających w nim od dawna. Na drodze do pełnego porozumienia z Niemcami stała jednak jedna zasadnicza kwestia, mianowicie beznadziejne położenie sowieckich jeńców wojennych i ulegający coraz większym wahaniom stosunek Rosjan do Niemców. Sytuacja jeńców sowieckich należała do najtrudniejszych w skali całej II wojny światowej. Zgodnie z polityką Hitlera i jego najbliższych współpracowników, Rosjanie byli traktowani w sposób skrajnie dehumanizujący. Część oficerów dostrzegała wprawdzie znaczny potencjał w wykorzystaniu podbitych narodów, jednak początkowo nie brano poważnie pod uwagę ani zmiany tego podejścia, ani sformowania odpowiednich oddziałów wojskowych. W rezultacie ogromna rzesza potencjalnych żołnierzy umierała z głodu w urągających ludzkiej godności warunkach obozów przejściowych. Część jeńców trafiała bezpośrednio do obozów koncentracyjnych, gdzie zmuszano ich do katorżniczej pracy oraz poddawano różnorodnym eksperymentom. Początkowe nadzieje narodów ujarzmionych przez dyktaturę Stalina szybko ustąpiły strachowi i obawie przed Niemcami, których postępowanie niewiele się różniło, a w niektórych przypadkach bywało nawet brutalniejsze od realiów panujących w komunistycznej Rosji. O ile pierwsze tygodnie wojny niemiecko-sowieckiej napawały Berlin optymizmem, o tyle wraz z kolejnymi miesiącami zdawano sobie sprawę z rangi tej wojny, z rozmaitych problemów, które ta wojna wygenerowała, a tym samym zaczęto zastanawiać się, czy nie można byłoby wykorzystać kilku setek tysięcy sowieckich jeńców wojennych do walki z ich niegdysiejszą ojczyzną. Na przełomie 1941 i 1942 roku sytuacja była już jednak znacznie bardziej skomplikowana niż pół roku wcześniej. Nieufność jeńców narastała. Stanowisko Hitlera pozostawało w zasadzie niezmienne, a możliwości werbunku były poważnie ograniczone. Mimo to uzyskano zgodę na powołanie formacji złożonych z podbitych ludów radzieckich, określanych mianem Ostlegionów, czyli Legionów Wschodnich. Choć utworzono ponad 60 batalionów szkolonych głównie na terenie generalnego gubernatorstwa, żołnierzy tych traktowano z dużą rezerwą. Początkowo wyposażano ich przede wszystkim w zdobyczną broń i nie składano im obietnic wykraczających poza hasło walki z bolszewizmem. Członkowie Ostlegionów oczekiwali jednak szerszych deklaracji politycznych, których Berlin nie zamierzał składać. Kolokwialnie rzecz ujmując, Niemcy dążyli do maksymalnych zysków przy jak najmniejszych kosztach.
Przesadnie też nie chcieli obnosić się z tym, że muszą korzystać z pomocy obywateli Związku Sowieckiego. Same legiony miały bardzo ograniczoną autonomię. Do dowodzenia nad nimi wyznaczono Niemców, którzy nawet nie znali języka miejscowej ludności, a samą nominację postrzegali oni w kategoriach degradacji. Mimo to niechęć do komunistycznego imperium Stalina pozostawała wśród tych ludzi bardzo silna. Brakowało jedynie osoby o odpowiedniej pozycji i charyzmie, zdolnej stanąć na ich czele i naprawić dotychczasowe błędy niemieckich decydentów. Idealnym kandydatem na to stanowisko był nikt inny, tylko przebywający w niemieckiej niewoli Andrzej Własow, którego następująco scharakteryzował jeden z Niemców. Wychudły, naznaczony jeszcze tygodniami głodu nad Wołchowem, generał Własow stał w zniszczonej bluzie mundurowej Armii Czerwonej, przepasanej skórzanym pasem, w wytartych szaro-brązowych spodniach i powykręcanych od wilgoci i śniegu wysokich butach. Był bardzo wysoki, miał 196 cm wzrostu. Jego twarz była bardzo asymetryczna. Wysokie czoło, szerokie wargi, wysunięty łuk jarzmowy i ciemne oczy ukryte za ciężkimi, rogowymi okularami. Generał był tak brzydki, że aż fascynujący w swojej brzydocie. Warto jednak podkreślić, że Własow nie od razu przystał na niemieckie propozycje. Zdecydowanie odmówił temu, aby wezwać żołnierzy Armii Czerwonej do dezercji. Niezależnie od decyzji, jakie on sam podjął, nie chciał pozwolić sobie na to, aby sugerować innym złamanie przysięgi. Podpisał jednak ulotkę wzywającą do walki ze Stalinem, o co zabiegali niemieccy oficerowie. Jeden z nich, Wilfred Strickfeld, dość otwarcie głosił poglądy przeciwne Hitlerowi, co nie umknęło Własowowi, który wytworzył sobie dość mylny obraz niemieckiej dyktatury jako rzekomo mniej represyjnej od komunizmu. Sam Strickfeld mówił zresztą sporo i obiecywał Własowowi zdecydowanie zbyt wiele, sądząc, że Hitler zmieni swoje podejście względem ludów wschodnich. Rosjanin otwierał się coraz bardziej, a Niemcy obiecywali mu coraz więcej. Prawdopodobnie Własow uznał, że oto stoi przed dziejową możliwością, dziejową szansą na to, aby zmienić Rosję. 17 września 1942 roku Własow został przewieziony do Berlina i umieszczony przy Viktoriastrasse 10. Jego pojawienie się w stolicy Rzeszy odbiło się szerokim echem wśród rosyjskiej emigracji. Choć Związek Sowiecki coraz lepiej wychodził z początkowo trudnej sytuacji, postawy antystalinowskie pozostawały wciąż bardzo silne. Zdradę Własowa Moskwa przemilczała, przynajmniej w pierwszych tygodniach jego działalności. Sam oficer stopniowo adaptował się do nowej sytuacji oraz roli, do której przygotowywali go niemieccy oficerowie, borykający się przy tym z rozmaitymi problemami. Choć Własow stanowił idealny materiał propagandowy, wciąż nie spotykał się ze zrozumieniem Führera ani jego najbliższego kręgu. Wojsko bez zgody wodza nie podejmowało żadnych decyzji, nie mogło się ośmielić na to, więc nie stworzono żadnej konkretnej rosyjskiej kolaboracyjnej jednostki, a początki funkcjonowania tego typu ugrupowania, tego typu formacji wiążą się z samowolą lub w najlepszym przypadku własną inicjatywą grupy oficerów. Już w marcu 1942 roku Abwehra powołało do życia rosyjski batalion specjalnego przeznaczenia, który w pewnym momencie liczył 7 000 ludzi. Umundurowani w rosyjskim stylu, przyjęli ostatecznie nazwę Rosyjskiej Narodowej Armii Ludowej i zostali oddelegowani do działań za linią frontu. W wyniku sporu między armią a Abwehrą ta ostatnia straciła zainteresowanie formacją, którą błyskawicznie przejęli oficerowie Henning von Treskow i Rudolf Christoph von Gersdorf, obaj zaangażowani później w zamach na Hitlera. Nie tylko zwiększyli oni stan osobowy jednostki, lecz także doprowadzili do tego, że w grudniu 1942 roku brygada była gotowa do działań i została przedstawiona generałowi Günterowi von Kluge. Kluge nie zaakceptował funkcjonowania formacji złożonej z samych Rosjan i zasugerował, aby rozwiązać brygadę i uzupełnić jej żołnierzami luki w niemieckich oddziałach. Ostatecznie brygada przeszła przez pewnego rodzaju restrukturyzację. Część żołnierzy oddelegowano do walki z partyzantami, do których zresztą niektórzy uciekali, a innych przerzucono na zachód. 27 grudnia 1942 roku powołano do życia kolejną formację nierozerwalnie związaną z postacią Własowa, czyli rosyjską Armię Wyzwoleńczą. Temat wykorzystania radzieckich jeńców stawał się coraz bardziej powszechny. W tym czasie generał przygotowywał tekst proklamacji rosyjskiego komitetu, który miał odczytać w Smoleńsku, największym rosyjskim mieście znajdującym się pod niemiecką okupacją. W połowie grudnia Własow został odebrany przez Strickfelda
i zabrany do obozu jenieckiego, w którym przetrzymywano rosyjskich oficerów. Obecność Rosjanina po tej stronie obozu była bardzo zaskakująca, a jeden ze strażników nie wytrzymał i wypalił w pewnym momencie: co tu robi ta azjatycka morda? Wizytę trudno uznać za udaną. Sowieccy jeńcy, w tym generałowie, niespecjalnie chcieli w cokolwiek wierzyć bez jasnych deklaracji i to najlepiej od samego Hitlera, co oczywiście było niemożliwe. Niektórzy nawet nie chcieli rozmawiać z Własowem, tylko pluli mu pod nogi. Misja werbunku dodatkowych postaci zakończyła się klęską. Do Berlina wrócono w ponurej atmosferze, a manifest podpisał jedynie Własow i Wasylij Małyszkin. W lutym 1943 roku Własow został odstawiony na małą stacyjkę w Lutzen, z której wyruszył następnie w kierunku Smoleńska. Zimą 1943 roku odbył on bardzo owocne tournée po terenach okupowanej przez Niemców Rosji. Spotykał się zarówno z Rosjanami, jak i z niemieckimi oficerami, a wspomniany wcześniej generał Kluge podał mu nawet rękę. Najważniejszym celem podróży było jednak spotkanie z Rosjanami w sali widowiskowej oddziału propagandy. Pomieszczenie było ciemne, nieogrzane i zaledwie w połowie wypełnione publicznością. Nie wybiło to jednak Własowa z rytmu. Jego przemówienie okazało się prawdziwym popisem oratorskim, który, nie sposób tego ukryć, wzbudził entuzjazm wśród zgromadzonych. Własow potwierdził tym samym swoje przywódcze predyspozycje, a dla obserwujących wydarzenie Niemców niewykorzystanie tego potencjału jawiło się jako zwyczajnie nierozsądne. 10 marca 1943 roku Własow powrócił do Berlina. Tym razem nie pozostawiono go w budynku przy Viktoriastrasse, lecz przeniesiono do dużo bardziej okazałego budynku, który zaczął pełnić funkcję oficjalnego sztabu generała Własowa. Oficjalne spotkania wypadły dobrze, a Własow zrobił wrażenie na krajanach, lecz jego obserwacje z okupowanej Rosji były wstrząsające. Krytykował on niemiecką dyktaturę i traktowanie obywateli radzieckich jak przedmiotów, co rodziło w nich narastającą nienawiść do Niemców. Niemniej istotny był brak konkretów ze strony Niemców. Poza tym we znaki dawały się kolejne sukcesy Armii Czerwonej. Własow zapewne zaczął zdawać sobie sprawę z tego, że jego sytuacja jest beznadziejna, a jego misja coraz bardziej skazana na porażkę. Jednakże z obranej drogi nie było już powrotu. Sytuacja rosyjskiego przywódcy zaczynała się coraz bardziej komplikować. Informacje o podróży Własowa i samowolnych działaniach grupy oficerów błyskawicznie dotarły do uszu Heinricha Himmlera. Ów agronom o aparycji Mongoła i twórca Imperium SS aspirował do bycia jedynym autorytetem w kwestiach rasowych, a co za tym idzie, kontaktów z okupowaną ludnością. Niemieckość była jedyną wartością, którą darzył szacunkiem, okazując pogardę wobec innych narodów i kultur. W praktyce to właśnie on stał za stworzeniem nowoczesnych fabryk śmierci, w których mordowano Żydów, Polaków, Romów oraz przedstawicieli innych narodowości i wyznań uznawanych przez Himmlera za wrogie. Wyjątku nie stanowili Rosjanie, których Reichsführer SS darzył szczególną pogardą. Himmler stanowczo zaprotestował przeciwko przyznawaniu Własowowi jakiejkolwiek sprawczości, a tym bardziej tytułowaniu go przywódcą przyszłej Rosji. Równie zdecydowaną reakcję okazał generał Keitel, który wydał swoim jednostkom rozkaz o następującej treści. W obliczu niesłychanych, bezczelnych oświadczeń jeńca wojennego generała Własowa, wypowiedzianych podczas podróży na zaplecze frontu Grupy Armii Północ, która podjęta została bez wiedzy Führera i mojej, rozkazuje, aby rosyjski generał Własow ze skutkiem natychmiastowym został ponownie przewieziony pod ścisłą strażą do obozu jenieckiego. Stanowisko pozostawało niezmienne przez kolejne tygodnie. Umocniło je spotkanie w Berghofie, podczas którego Hitler wyraźnie podkreślił, że nie potrzebuje Rosjan, a tym bardziej nie zamierza obiecywać komukolwiek państwa rosyjskiego. Słowa te powtórzono Własowowi, który poczuł się, i to nie bez powodu, całkowicie oszukany. Własow zażądał powrotu do obozu jenieckiego i tylko cudem powstrzymano go od tego zamiaru. Emocje w końcu opadły, ale sam Własow też przestał już angażować się w ruch wyzwoleńczy, coraz częściej spędzając czas na pijatykach i w towarzystwie kobiet. Jednakże prorosyjscy oficerowie nie dawali za wygraną i wciąż utrzymywali kontakt z Rosjaninem. W końcu zabrano go do Wiednia, gdzie gościł go Baldur von Schirach, Gauleiter o dość przychylnym nastawieniu względem Rosjan. Spotkanie przebiegało pozytywnie, a Schirach obiecał, że porozmawia z Hitlerem. Była to jednak obietnica bez pokrycia, gdyż włodarz Wiednia pozostawał z Führerem w nie najlepszych stosunkach. Pismo, które do niego wystosował, nie zostało zaszczycone żadną odpowiedzią. Próbowano jeszcze interweniować u Otto von Wechtera i Roberta Leya, jednakże bezskutecznie.
Mijały kolejne tygodnie, a 14 września 1943 roku załamało się niemieckie uderzenie pod Kurskiem, o które tak bardzo zabiegał Adolf Hitler. Czy ta sytuacja pomogła jakąś prorosyjskim oficerom? Niestety nie. Zanim zdążyli oni zareagować, zanim zdążyli podnieść swoje racje i zasugerować, aby zacząć wykorzystywać jeńców sowieckich na większą skalę, w Wilczym Szańcu pojawił się Himmler, który zasugerował Führerowi, że przyczyną klęski było właśnie zaangażowanie rosyjskich oddziałów. Führer wpadł w gniew i nakazał ich rozwiązanie, choć sugestia ta niewiele miała wspólnego ze stanem faktycznym. Ostatecznie rozkaz ograniczono do rozbrojenia kilku tysięcy żołnierzy walczących w rejonie Kurska, a pozostałych przeniesiono na zachodni teatr działań wojennych. Gdy informacje dotarły do Własowa, jego oburzenie było bezgraniczne. Zdał on sobie sprawę z tego, że Niemcy tak naprawdę potrzebują tylko siły najemnej, zwykłych pospolitych najemników, mięsa armatniego. A o żadnym budowaniu relacji rosyjsko-niemieckich nie może być mowy. Jeśli chodzi o same jednostki złożone z dawnych obywateli Związku Sowieckiego, to były one delegowane do walki z Amerykanami i Brytyjczykami, do których nie czuli oni żadnej urazy, przez co dochodziło do licznych wystąpień, a nawet buntów. Emocje w końcu opadły, a oddziały złożone z dawnych żołnierzy radzieckich zostały przetransportowane do Jugosławii oraz Francji. Pomysł na wykorzystanie Własowa odłożono w zasadzie ad acta, a sam oficer popadał w coraz większą apatię i świadomość przegranej sprawy. Mijały kolejne długie miesiące, w których dawni obywatele radzieccy byli wykorzystywani na obcym froncie. O Własowie przypomniano sobie w lipcu 1944 roku. Sytuacja Wehrmachtu stawała się coraz trudniejsza i nawet Himmler zdawał sobie sprawę z tego, że wojna na wschodzie jest w zasadzie przegrana, choć jego przekonanie o wyższości Niemców pozostawało niezachwiane. Był on gotów zgodzić się na pewne ustępstwa dotyczące formowania nowych oddziałów. Sytuacja była jednak patowa. Dezerterów z Armii Czerwonej było coraz mniej. Brakowało kompetentnego przywódcy. Ci, którzy byli w zasięgu ręki, byli albo zbyt zdegenerowani, albo mieli żydowskie pochodzenie. Mit Własowa pozostawał jednak bardzo silny. Tymczasem w lipcu 1944 roku Sowieci rozpoczęli wielką ofensywę, a Niemcy ponownie stanęli przed szeregiem wyzwań, w których rozwiązaniu mogło przynajmniej częściowo pomóc sformowanie rosyjskich jednostek pod konkretnym dowództwem. Do Himmlera pojechał Günther Dahlgren, któremu udało się przekonać Reichsführera, że kontakt z Własowem jest po prostu niezbędny. 16 lipca przybył on do Berlina i poinformował Własowa, że spotkanie z Himmlerem jest możliwe. Wyznaczono je na 21 lipca, jednakże ostatecznie Reichsführer SS przełożył je na 16 września po wcześniejszym otrzymaniu odpowiedniej zgody od Adolfa Hitlera. Himmler i Własow spotkali się w specjalnym pociągu Reichsführera, około 40 km od Wilczego Szańca. Wbrew oczekiwaniom Himmler zachowywał się bardzo kurtuazyjnie, tytułował Własowa generałem, a spotkanie rozpoczął słowami: „Mogę panu szczerze oświadczyć, że bardzo dziś żałuję, iż tak późno doszło do tej konferencji. Jestem jednak przekonany, że nie jest jeszcze za późno. Nie jestem człowiekiem podejmującym nieprzemyślane decyzje. Jeśli jednak je podejmę, gwarantuję ich dotrzymanie”. Grama prawdy nie było w tych słowach. Własow nie pozostał obojętny i swoją wypowiedź zaczął od wysokiego C, w którym wypunktował rasizm, kłamstwa i wszystkie złe cechy związane z III Rzeszą i ich postępowaniem względem jeńców sowieckich. Himmler jednak nie dał się sprowokować. Jego cel był dla Reichsführera najważniejszy. Słuchał dalszych żądań Własowa, po czym w końcu odpowiedział: „Już dzisiaj może się pan uważać za naczelnego dowódcę armii w randze generała pułkownika. Otrzyma pan również pełnomocnictwa mianowania wedle swojego uznania oficerów, aż do stopnia pułkownika”. Himmler postawił jednak pewne ograniczenia co do liczebności armii, a Własow musiał na nie przystać. Oficjalnie 14 listopada 1944 roku spełnił się sen zarówno prorosyjskich niemieckich oficerów, jak i samego Własowa. Otóż tego dnia powołano do życia Komitet Wyzwolenia Narodów Rosji i rozpoczęto przygotowania do napisania specjalnego manifestu, który odczytano ostatecznie w Pradze, ostatnim dużym słowiańskim mieście pod okupacją niemiecką. Dość manifestacyjnie jednak udziału nie wziął w nim żaden niemiecki dygnitarz. Komitetowi podporządkowano również rosyjskie jednostki wchodzące w skład rosyjskiej armii wyzwoleńczej, na czele której oficjalnie w styczniu 1945 roku stanął generał Andrzej Własow. Od jego nazwiska
żołnierzy określano najczęściej własowcami. W tym miejscu warto zauważyć, że własowcami bardzo często przyjęło się określać w zasadzie wszystkie formacje rosyjskojęzyczne, które znajdowały się w stanie kolaboracji z Niemcami. Niestety generuje to bardzo dużo uproszczeń, a nawet przekłamań, jak m.in. tych, że własowcy zostali oddelegowani do tłumienia Powstania Warszawskiego. W rzeczywistości żołnierze rosyjskiej Armii Wyzwoleńczej nie byli wykorzystywani do walk w polskiej stolicy. Zamiast nich do walk z Polakami skierowano żołnierzy tzw. Brygady Kamińskiego, której skrót RONA do złudzenia przypomina skrót ROA, którym posługiwali się własowcy. Gdzie zatem walczyli własowcy? Abstrahując od całkiem bogatego szlaku bojowego żołnierzy rosyjskiej Armii Wyzwoleńczej, to od momentu ukonstytuowania się Komitetu Wyzwolenia Narodów Rosji pierwsza formacja, 600. Dywizja, została oddelegowana do walk pod Kostrzynem nad Odrą, gdzie bez sukcesów starła się z wojskami sowieckimi i żołnierzami II Armii Wojska Polskiego. Dowodzący dywizją generał-major Siergiej Buniaczenko na własną rękę postanowił wycofać się z oddziałami na południe, by ostatecznie dotrzeć do Pragi i wziąć udział w walkach po stronie czeskich powstańców. Niewykluczone, że decyzja ta została podjęta z inspiracji Własowa. Druga jednostka, to znaczy 650. Dywizja, była formowana dopiero od marca 1945 roku. Nie osiągnęła nigdy pełnej zdolności bojowej, mimo to została wysłana pod Landsberg, skąd wyruszyła w kierunku Pragi, gdzie część żołnierzy starło się z oddziałami Armii Czerwonej. Co w tym czasie robił Własow? Na pewno nie wierzył już w dalszy sens walki po stronie Niemców. Doskonale widział, jak bardzo go oszukano i jak bardzo spóźnione były decyzje Berlina. Nie tracił jednak nadziei na zachowanie życia dla siebie i podległych mu żołnierzy. W tym celu wysyłał parlamentariuszy do Amerykanów, nie wiedząc zapewne, że alianci w Jałcie zobowiązali się do wydania zdrajców Moskwie. 11 maja 1945 roku generał Andrzej Własow oddał się w ręce Amerykanów, a ci nazajutrz przekazali go Sowietom. 1 sierpnia 1946 roku Własow został powieszony w jednej z moskiewskich cel. Ta szalenie interesująca, choć i pełna dramatów biografia dobiegła końca. Dyskusja na temat tego, czy Własow był zdrajcą, czy nie, raczej nie zaprowadzi nas do uzyskania obiektywnej odpowiedzi na ten temat. Jako żołnierz Armii Czerwonej z pewnością dopuścił się zdrady, lecz musimy pamiętać, przeciwko czemu Własow ostatecznie wystąpił. Jego wrogiem stała się nie Rosja i Rosjanie, lecz totalitarne państwo Józefa Stalina, który nie miał najmniejszych oporów przed tym, aby masowo likwidować przeciwników politycznych i skazywać miliony swoich obywateli na głód oraz strach. Własow nie był jedyny. Reprezentował emocje, dylematy i problemy milionów obywateli Związku Sowieckiego, zarówno tych, którzy dostali się do niemieckiej niewoli, jak i tych, którzy wciąż pozostawali pod władzą krwawego Józefa Stalina. Historię tych pierwszych opowiada książka Jurgena Törwalda pod tytułem Iluzja – żołnierze radzieccy w armii Hitlera, która ukazała się nakładem wydawnictwa Port. Serdecznie zachęcam Państwa do przeczytania tej szalenie interesującej lektury. A póki co bardzo dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Patronami kanału są Małgosia Drązikowska, Krzysztof Szczygieł, Kuba Szafrański, Hubert Kędziorek, Adrian Giersz, Tomasz Sadurski, Katarzyna Rusnak, Krystian Dziarek, Radosław Kuśmierz, Damian Stasik, Damian Dziedzic, Julie Clark, Łukasz Papież, Urszula Babiuch, Paweł Łabno, Ewa Ogrodnik, Marcin Hatys, Kamil Kubów, Dariusz Stelmaczonek, Adrian Flor, Paweł Smoliński, Piotr Kośmider i Hubert Walas.